No hej, zapraszamy Was na kolejną wyprawę. Dziś odwiedzimy kilka nieoczywistych miejsc z różnych części Wielkopolski. Miłego oglądania. Jesteśmy na dawnym lotnisku w Mącznikach nieopodal Środy Wielkopolskiej. W 1936 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych kupiło ten teren pod lotnisko, jednak do wybuchu wojny niewiele zrobiono, głównie dbano o porządek i obsiewano trawą. W roku 1940 wojska niemieckie rozpoczęły rozbudowę lotniska. Powstały wtedy betonowy pas, hangary i baraki. Lotnisko odzyskało nazwę Środa Ost. Było to lotnisko szkoleniowe dla Szkoły Pilotów Wojskowych w Poznaniu. Lotnicy szkoleni w Mącznikach mieli zakwaterowanie w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie. Podobno istniały plany jeszcze większej rozbudowy lądowiska. Miało się to odbyć w związku z planem Barbarossa. Chodziło o doprowadzenie do lotniska infrastruktury kolejowej. Ostatecznie tego nie zrealizowano. Pod koniec wojny lotnisko służyło głównie jako baza lotnictwa transportowego. Po wojnie krótko stacjonowali tu Sowieci. Ciekawą informacją jest również to, że w 1945 roku w Mącznikach miał przebywać Wasilij Stalin, syn Józefa Stalina, który był głównodowodzącym lotnictwa sowieckiego. Po II wojnie światowej część wyposażenia z baraków przejął areszt w Środzie, zaś samo lotnisko było wykorzystywane przez Aeroklub Wielkopolski, a budynki popadały w ruinę.
W 2006 roku na terenie lotniska znaleziono około 2 ton bomb i niewybuchów. Prawdopodobnie lotnisko może jeszcze skrywać jakieś niespodzianki w ziemi. Ta położona na Dolnym Śląsku wieś znajduje się około pół kilometra od historycznej granicy z Wielkopolską. Od XIV wieku do 1793 roku i w latach 1920-1939 stanowiącej także granicę państwa polskiego. Do tego faktu nawiązuje niemiecka nazwa wsi oznaczająca folwark graniczny. Miejscowość została włączona do Polski w 1945 roku. Na zdjęciu przebieg dawnej granicy polsko-niemieckiej w okolicach wsi granicznej Przywsie. P to Polska, D Niemcy. O pobliskich Pyzdrach słyszał chyba prawie każdy Rosjanin. I nic w tym dziwnego, bo w XIX wieku było to najbardziej wysunięte na zachód miasto należące do Cesarstwa Rosyjskiego. W tym miejscu przebiegała granica z Królestwem Pruskim. Granica istniała w tym miejscu dokładnie 101 lat. Została założona dnia 11 listopada 1817 roku, a 11 listopada 1918 po I wojnie światowej została rozebrana. Dawna granica zaboru w Bożykowie, oddzielająca niegdyś zabór rosyjski i zabór pruski, jest dzisiaj symbolem rozłamu Królestwa Polskiego, rozwijającego się pod różnymi zaborami w różnych prędkościach. Po granicy i przejściu granicznym pozostała szeroka, obecnie biegnąca między polami droga. Do dziś popularnym określeniem mieszkańców po wschodniej stronie granicy jest Łańcuchowiacy albo ci z Łańcuchowa. Skojarzenie jest proste. Przejście graniczne oddzielał żelazny łańcuch przewieszony w poprzek drogi. Inne pozostałości po granicy zaborów widać doskonale na zdjęciach satelitarnych, gdzie wyraźnie widać różnice w wielkości pól. W zaborze pruskim duże pola, w rosyjskim małe powierzchniowo, długie i wąskie. Bardziej rozwinięty gospodarczo stał się Zachód. To właśnie tam powstały ogromne gospodarstwa, które były dobrze zarządzane. Zupełnie inaczej było z drugiej strony. Na wschodzie pojawił się zastój, a gospodarstwa dzielono na mniejsze części.
Podczas przebudowy wsi Sroczewskie Olędry w 1743 roku sprowadzono osadników holenderskich, którzy założyli w tym miejscu cmentarz. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1850 roku. Pochowano w nim niejakiego Edwarda Kunolda. Nieopodal nekropolii znaleźliśmy prawdziwą perełkę. To porzucony kierat, inaczej maneż. Kierat jest zespołem przekładni zębatych. Największe z kół było połączone z dyszlem służącym do zaprzęgania zwierząt pociągowych. Zwierzęta obracały przekładnie chodząc po okręgu o średnicy około 10 metrów. Napęd z kieratu do maszyn stojących w odległości kilkunastu metrów przekazywany był za pomocą wału. Pierwsze kieraty były zbudowane całkowicie z drewna, łącznie z kołami zębatymi. W XIX wieku w Polsce rozpoczęto budować kieraty ze stali i żeliwa. I to by było na tyle. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!